Antoni Macierewicz i jego podkomisja kosztowała Polaków 81 milionów złotych. 40 zawiadomień do prokuratury, w tym 24 dotyczące samego Macierewicza. To wnioski po raporcie MON. Zawiadomienia będą dotyczyły m.in. fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy i łapownictwa. To jest obraz prawdziwego kłamstwa smoleńskiego, za którym stał Macierewicz i cały PiS. Macierewicz i Kaczyński rozpętali polityczną wojnę domową za publiczne pieniądze. 47 milionów złotych kosztowało zniszczenie bliźniaczego samolotu i 8 milionów złotych raport, który nie potwierdził kłamliwych teorii o zamachu. Koniec smoleńskiego kłamstwa. Była zbrodnia. Będzie kara. Fałszerstwa przedstawia dzisiaj pan Kosiniak-Kamysz i jego realizatorzy jego... Im bardziej sprzeczna z prawdą, im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze. Jest oszukanie społeczeństwa w sprawie zbrodni pana Putina. Tym jest skuteczniejsze. Ono nie może być bliskie, ono musi być skrajnie, brutalnie przeciwne prawdy. Jest ochrona pana Putina. Istotą jest ochrona także polityki pana Donalda Jeżeli Tuska. komuś ktoś coś ukradł, to ma powiedzieć, że jest odwrotnie. Istotą całego tego przekazu, z którym dzisiaj mamy miejsce. To ma powiedzieć brutalnie, jasno i wprost, że jest odwrotnie. Tylko wtedy ma szansę. 99% przekazów, które oni dzisiaj formułują, to są po prostu najnormalniej Na kłamstwa. skuteczne przekonanie kogokolwiek co do swojego punktu widzenia. Cześć, witam Was moi drodzy. Zanim przejdę do konkretów, takie małe ogłoszenie parafialne, a konkretnie w zeszłym tygodniu Wam wspominałem, że czeka mnie przeprowadzka, no i właśnie się doczekała. Także tutaj Was na samym początku chciałbym poinformować, że no niestety to jest mój ostatni materiał i będzie przerwa co najmniej z 2-3 tygodnie. Nie będzie mnie tutaj. Mam nadzieję, że poczekacie aż wrócę. A z tego względu tak długo, bo raz, że przeprowadzam się na drugi koniec Polski, a kolejna sprawa to taka, że no czeka mnie tam remont tego mieszkania, znaczy remont. Takim może za dużo powiedziane, ale no odświeżenie i tak dalej, także nie będę miał kiedy nagrywać, zresztą nie będę podłączał komputera, dopóki tam tego wszystkiego nie wyszykuję sobie. Także mówię Wam to od razu, żebyście nie myśleli, że bez słowa znikam, czy coś w tym rodzaju. Po prostu jak tylko to wszystko ogarnę, od razu oczywiście się pojawię, bo na pewno nie zostawię tego kanału, nie zostawię Was i dalej będę robił materiały, tylko że teraz no 2-3 tygodnie tej przerwy będzie. Także tu Was z góry za to przepraszam i dziękuję za zrozumienie. A dzisiaj moi drodzy, o podsumowaniu tego szaleństwa smoleńskiego. No, w roli głównej Antoś Brzoza Macierewicz, ale nie tylko. Jak wiecie, komisja MON podsumowała to szaleństwo Kaczyńskiego, szaleństwo Macierewicza w sprawie katastrofy smoleńskiej. I dzisiaj też, no ja osobiście też no nie za dużo będę Wam mówił, ale sporo mam materiału filmowego, bo myślę, że tutaj żadne moje słowa nie oddadzą tego, co ta komisja i nie tylko przedstawiła na temat tego szaleństwa smoleńskiego Macierewicza i Kaczyńskiego. Fałszerstwa przedstawia dzisiaj pan Kosiniak-Kamysz i jego realizatorzy jego zadania. Istotą jest oszukanie społeczeństwa w sprawie zbrodni pana Putina. Istotą jest ochrona pana Putina. Istotą jest ochrona także polityki pana Donalda
Tuska. To jest istotą całego tego przekazu, z którym dzisiaj mamy miejsce. 99% przekazów, które oni dzisiaj formułują, to są po prostu najnormalniej kłamstwa, dezinformacje, próby posługiwania się w sposób manipulacyjny naszymi tekstami, naszymi dyskusjami wewnętrznymi, naszymi sporami, które oczywiście były, nie ma co do tego cienia wątpliwości, różnymi ekspertyzami, które mają sens i które nie mają sens. To jest naturalna rzecz. Każda z tych kwestii jest jednoznacznie przez komisję zanalizowana i ostatecznie rozstrzygnięta. I z badań Moi drodzy, współczesny Kain, czyli Jarosław, Zbawiciel, zawsze dziewica Kaczyński, przez 14 lat dochodził prawdy i dojść nie mógł. Jak się okazało, dzisiaj prawda przyszła do niego. Jak wiecie, to jest jedyny chyba taki odnośnik Kaina, który co miesiąc celebrował śmierć swojego brata. Jak wiecie, Kaczyński rozpętał taką swoistą wojnę domową w sprawie tego Smoleńska i na guru, kapłana, przewodniczącego, głównego mąciciela, tuż można chyba nazwać szopki smoleńskiej, no wybrał najbardziej odpowiednią osobę, jaką tylko można było sobie zamarzyć. Oczywiście chodzi tutaj o Antonio Brzoza Macierewicz, który tak się wczuł w rolę, że wymyślał niestworzone historie, niestworzone teorie, no i przy okazji przepalał miliony złotych na, nie wiem, uciszenie sumienia Kaczyńskiego, na utrzymanie w przekonaniu elektorat PiS, że to był zamach, że to wina Tuska, że to Putin razem z Tuskiem to zaplanowali i tak dalej. No, Macierewicz do tego nadał się idealnie. Zresztą w dzisiejszym materiale chyba tutaj dość wystarczająco to udowodnię i przedstawię. Dlatego też powiedziałem, że będzie bardzo dużo materiału filmowego, bo tutaj co niektórzy mogą powiedzieć, że ja sobie coś wymyślam. Wymyślono sobie, że trzeba zbudować układ detonacyjny. Ja to nazywam poradnik małego terrorysty. Tak. Pokażę eksperymenty, które nazwałbym humorystyczne. Co z tych badań wynika? Nie wiemy. No ja bym podszedł i spróbował sprawdzić, ile tam materiału wybuchowego jest. Czy to jest 1 nanogram, czy to może jest 10 nanogramów. Tego nie wiemy. Drugi eksperyment humorystyczny, proszę Państwa, takie badania. Kapiszon. Testowanie kapiszonu. To wszystko jest robione, można się śmiać, a to jest robione za nasze pieniądze. Oczywiście, moi drodzy, główna narracja, że to Tusk z Putinem, że to było w Konszachcie, sztuczna mgła, wybuchy, też była wersja, że jedna osoba przeżyła, jak twierdził Antonio Brzoza Macierewicz. Ta osoba, która przeżyła, dostarczyła do komisji Macierewicza detonator. No bzdur, tutaj można by było wymieniać bez liku. Oczywiście sekta smoleńska, wszystko co Antonio Brzoza Macierewicz powiedział, no łykali jak młode pelikany bez popitki. Jak doskonale wiecie, ta typowa sekta smoleńska, nakręcana wcześniej przez pisowską telewizję, teraz przez Ruspublikę, dalej wierzy, że to był zamach.
Tylko zauważcie, że Wasserman czy córka byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Martusia, ta od katolickiej rodziny, dostały grube, chyba bodajże miliony odszkodowania za śmierć swoich ojców. Tylko oni byli ubezpieczeni na wypadek katastrofy, wypadku. I te pieniądze dostali z powodu wypadku, katastrofy. Ale nie były ubezpieczone, nie powinny dostać pieniędzy z odszkodowania, gdyby był to zamach. No, także do ubezpieczenia, do wzięcia pieniążków to była katastrofa, to był wypadek. Ale dla tępej publiki, dla tępego elektoratu to był zamach. Dziwnym też trafem Kaczyński nie chce ujawnić ostatniej rozmowy ze swoim bratem. I tutaj pytanie, dlaczego? Dlaczego tak bardzo się boi ujawnienia tej rozmowy? Możemy się tylko jedynie domyślać. Antoni Macierewicz, twórca i naczelny kapłan religii smoleńskiej. Kłamstwa, ukrywane dowody i kompromitujące eksperymenty. To m.in. efekty pracy jego podkomisji. Pozwoliłem się uderzyć tym młotkiem puszkę. Ta puszka tak wygląda w zbliżeniach. To jest uderzenie, nie rozciąganie. To jest specjalistyczne bardzo badanie. To nie jest ani sketch, ani parodia, ani lekcja fizyki w podstawówce. Tak Antoni Macierewicz wydawał dziesiątki milionów złotych. Jego komisja zgniatała, rozciągała i przy okazji zniszczyła drugi samolot, wart kolejne dziesiątki milionów złotych. Uszkodzenia krytycznych elementów siłowych konstrukcji płatowca. To jest kadłuba, skrzydła samolotu, uszkodzone wręgi, żebra, poszycie lewego skrzydła, zniszczona osłona wciągnika śrubowego slotu. Zniszczenia spowodowane badawczą działalnością podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego. Słowo badawcza wydaje się być eufemizmem, chociaż Antoni Macierewicz na wszystko ma wytłumaczenie. On był zniszczony już w roku 2012, dlatego, bo okazało się, że jego tylnym, w tyle tego samolotu, w jego głównym części tego samolotu znajdowała się taka awaria, która doprowadzić mogłaby do katastrofy, gdyby rzeczywiście samolot latał. Jaka to awaria znajdowała się w tyle samolotu, tego nie wiadomo. Wiadomo, że tego, co zostało po pseudobadaniach, nie da się już sprzedać. Ten samolot już nigdzie nie poleci. Człowiek, który od samego początku miał jeden cel – walczyć z polskim bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo nie było mocną stroną Antoniego Macierewicza. To wypadek jego kolumny rządowej pod Toruniem. Macierewicz, za rządów PiS minister obrony narodowej, tak bardzo spieszył się do Tadeusza Rydzyka, że jego kolumna staranowała samochody stojące na czerwonym świetle. Wcześniej ówczesny szef MON chwalił się, że dojeżdża do Torunia w godzinę i 50 minut. Usztywniłem się w fotelu, przycisnąłem głowę do zagłówka, miałem pasy zapięte i zdążyłem pomyśleć o tym, że dostanę uderzenie i w tym momencie dostałem uderzenie. Wypchnęło mnie z 15 metrów do przodu, cały samochód przeleciałem tutaj przez skrzyżowanie praktycznie. Niewiele wspólnego z bezpieczeństwem miało też ujawnienie nazwisk agentów działających na rzecz polskiego wojska. Podczas likwidacji WSI tajni współpracownicy polskiej armii zostali zdekonspirowani. Pan Antoni Macierewicz pod wpływem takiej fobii, nienawiści w stosunku do żołnierzy WSI doprowadził do rozwiązania służby, mało do rozwiązania, do ujawnienia współpracowników i agentów, więc pan Antoni Macierewicz jest winien zdrady. Antoni Macierewicz zasłynął też siłowym przejęciem Centrum Eksperckiego NATO w Warszawie. Zrobił to rękami swojego ulubionego współpracownika, Bartłomieja Misiewicza. Zgodnie z moją decyzją tutaj po to, żeby zabezpieczyć obiekt oraz mienie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Kraj członkowski zaatakował placówkę NATO. Przedstawiciele ministra Macierewicza wyważyli drzwi i zdobywali Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. To jest absolutnie działanie na szkodę Polski.
stajemy się absolutnie niewiarygodnym partnerem dla naszych sojuszników. Użyłem nazwiska Antoniego Macierewicza. Ja mam już dosyć tego zakłamania. Przez długie lata ten człowiek rozbrajał Polskę. Jak inaczej wyglądałoby dzisiaj polskie bezpieczeństwo, gdyby nie jego pierwsza decyzja jako ministra obrony narodowej, które zamknęły nam drogę do nowoczesnego uzbrojenia. Jego pierwszym pomysłem, jak został ministrem obrony narodowej, był atak na placówkę NATO w Polsce. Na czyje zlecenie pan działał? Słucham? I pierwszy gość niebezpiecznych związków w studiu w Krakowie, były minister spraw wewnętrznych i szef komisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, Jerzy Miller. Bardzo pana witam serdecznie, panie ministrze, zwłaszcza, że od wielu lat nie zabierał pan głosu w tej sprawie. Także jesteśmy zaszczyceni, że zechciał pan przyjąć zaproszenie. Dobry wieczór. I teraz tak, panie ministrze, dzisiaj słyszymy 41 zawiadomień do prokuratury, krok po kroku pokazane fałszerstwa, ponad 80 wyrzuconych w błoto milionów, szereg manipulacji i kłamstw. To jest zaprezentowany nam przez Ministerstwo Obrony Narodowej dorobek, w cudzysłowie, podkomisji Antoniego Macierewicza. Jak pan to komentuje? To, co pan dzisiaj też usłyszał. Zacząłem pracę w Komisji Badania Wypadków Lotniczych 28 kwietnia. I 3 dni później, wyjeżdżając do Moskwy, dowiedziałem się od Tatiany Anadiny. Ja pomogę, bo może też należy się państwu wyjaśnienie. Pan minister przeszedł ciężki uraz 3 lata temu i są momenty, że mówi z trudem, ale mówi bardzo dobrze i jesteśmy wdzięczni, że chce mówić. Panie ministrze, proszę. Pani Anadina powiedziała, że podobno mamy w Smoleńsku mgłę sztuczną. 10 kwietnia o 8 rano polskiego czasu, czy 6 godziny czasu moskiewskiego, sztuczna mgła. Pytam, a skąd pani coś takiego powiedziała? A pan nie zna Antoniego Macierewicza? Nie muszę powiedzieć, jak się czułem. Przed tą pierwszą rozmową z pani Anadiną miałem rozmowę polskiego ambasadora Jerzego Bara. Znakomity ambasador, niestety już nie żyje. Przez 2 godziny mnie uczył, jak rozmawiać ze stroną rosyjską. No ale nic nie mógł wiedzieć, że Rosjanie zaczynają mówić nie z nami, tylko z takim panem, Antonim Macierewiczu. Za chwilę zmieniło się. Dlaczego? Dlatego, bo moja komisja sprawdziła, jaka jest objętość mgły w tym dniu, 10 kwietnia 2010 roku. Okazało się, że 400 kilometrów. No na razie na świecie jeszcze nikt nie potrafił sztucznej mgły zrobić na taką obłędź. Za chwilę... Teraz może przypomnę, bo być może nie wszyscy pamiętają. Osobnik, którego widzicie tutaj za mną na zdjęciu, wyrzucił doświadczonych pilotów po przejęciu oczywiście władzy
wyrzucił pilotów z 34 Pułku. Zlikwidował szkolenia na symulatorach. Odpowiadał za remont tupolewów. Fałszował dokumentację w 34 Pułku. Dopuszczał pilotów bez uprawnień do latania. Nie wdrażał procedur bezpieczeństwa po wypadku wojskowej kasy, pamiętamy o tym. No i to może już nie on bezpośrednio, ale jak wiemy, podczas tego feralnego lotu pułkownik Błasik, czyli nominat Macierewicza i Lecha Kaczyńskiego, był w kabinie pilotów z drinkiem w ręku i kazał za wszelką cenę lądować, bo jak pamiętamy, wtedy zbliżały się wybory prezydenckie. Lech Kaczyński nigdy w Smoleńsku nie był, ale przed wyborami musiał się pokazać i olać procedury, olać bezpieczeństwo, macie lądować. Zresztą pamiętacie tą sytuację, kiedy wojskowy pilot odmówił lądowania w Gruzji, która była pod obstrzałem, to nazwał tych pilotów tchórzami i powiedział, że się nimi zajmie. No i efekty, później się wojskowi, nie wiem czy się bali, czy nie chcieli stracić posady, no w Smoleńsku lądowali, ale pamiętajcie, że to wina Tuska. Jeszcze zaraz wam powiem też trochę więcej dowodów na to, kto za tą katastrofę w Smoleńsku odpowiadał. Bo można powiedzieć, że najciemniej jest pod latarnią. No, chyba wiecie, kto zerwał kontrakt na przykład na Karakale. Kto zerwał kontrakt na baterie Patriot od Amerykanów? Były w Polsce już od 3 lat. Kto tak naprawdę zatopił polską marynarkę wojenną? Kto zwalniał doświadczonych generałów? No i kto zaraz po przejęciu władzy włamał się przy pomocy pomocnika aptekarza Misiewicza do siedziby kontrwywiadu NATO w Warszawie? Kto pruł kasy i wyciągał tajne dokumenty, które nie wiadomo gdzie zniknęły? Kto okradał MON? Kto robił sojusz z Le Pen, Orbanem, Salvinim? I to wszystko po ataku Rosji na Krym. No chyba wam tutaj nie muszę mówić, kto to robił, nie? Bo zresztą tego osobnika widzicie. Antoni Macierewicz, twórca i naczelny kapłan religii smoleńskiej. Kłamstwa, ukrywane dowody i kompromitujące eksperymenty. To m.in. efekty pracy jego podkomisji. Pozwoliłem się uderzyć tym młotkiem puszkę. Ta puszka tak wygląda w zbliżeniach. To jest uderzenie, nie rozciąganie. To jest specjalistyczne bardzo badanie. To nie jest ani sketch, ani parodia, ani lekcja fizyki w podstawówce. Tak Antoni Macierewicz wydawał dziesiątki milionów złotych. Jego komisja zgniatała, rozciągała i przy okazji zniszczyła drugi samolot, wart kolejne dziesiątki milionów złotych. Uszkodzenia krytycznych elementów siłowych konstrukcji płatowca. To jest kadłuba, skrzydła samolotu, uszkodzone wręgi, żebra, poszycie lewego skrzydła, zniszczona osłona wciągnika śrubowego slotu. Zniszczenia spowodowane badawczą działalnością podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego. Słowo badawcza wydaje się być eufemizmem, chociaż Antoni Macierewicz na wszystko ma wytłumaczenie. On był zniszczony już w roku 2012, dlatego, bo okazało się, że w jego tylnym, w tyle tego samolotu, w jego głównym części tego samolotu znajdowała się taka awaria, która doprowadzić mogłaby do katastrofy, gdyby rzeczywiście samolot latał. Jaka to awaria znajdowała się w tyle samolotu, tego nie wiadomo. Wiadomo, że tego, co zostało po pseudobadaniach,
nie da się już sprzedać. Ten samolot już nigdzie nie poleci. Człowiek, który od samego początku miał jeden cel: walczyć z polskim bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo nie było mocną stroną Antoniego Macierewicza. To wypadek jego kolumny rządowej pod Toruniem. Macierewicz za rządów PiS minister obrony narodowej tak bardzo spieszył się do Tadeusza Rydzyka, że jego kolumna staranowała samochody stojące na czerwonym świetle. Wcześniej ówczesny szef MON chwalił się, że dojeżdża do Torunia w godzinę i 50 minut. Usztywniłem się w fotelu, przycisnąłem głowę do zagłówka, miałem pasy zapięte. Zdążyłem pomyśleć o tym, że dostanę uderzenie i w tym momencie dostałem uderzenie. Wypchnęło mnie z 15 metrów do przodu, cały samochód przeleciałem tutaj przez skrzyżowanie praktycznie. Niewiele wspólnego z bezpieczeństwem miało też ujawnienie nazwisk agentów działających na rzecz polskiego wojska. Podczas likwidacji WSI tajni współpracownicy polskiej armii zostali zdekonspirowani. Pan Antoni Macierewicz pod wpływem takiej fobii, nienawiści w stosunku do żołnierzy WSI doprowadził do rozwiązania służby, mało do rozwiązania, do ujawnienia współpracowników i agentów, więc pan Antoni Macierewicz jest winien zdrady. Antoni Macierewicz zasłynął też siłowym przejęciem Centrum Eksperckiego NATO w Warszawie. Zrobił to rękami swojego ulubionego współpracownika, Bartłomieja Misiewicza. Zgodnie z moją decyzją tutaj po to, żeby zabezpieczyć obiekt oraz mienie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Kraj członkowski zaatakował placówkę NATO. Przedstawiciele ministra Macierewicza wyważyli drzwi i zdobywali Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. To jest absolutnie działanie na szkodę Polski. Stajemy się absolutnie niewiarygodnym partnerem dla naszych sojuszników. Użyłem nazwiska Antoniego Macierewicza. Ja mam już dosyć tego zakłamania. Przez długie lata ten człowiek rozbrajał Polskę. Jak inaczej wyglądałoby dzisiaj polskie bezpieczeństwo, gdyby nie jego pierwsza decyzja jako ministra obrony narodowej, które zamknęły nam drogę do nowoczesnego uzbrojenia. Jego pierwszym pomysłem, jak został ministrem obrony narodowej, był atak na placówkę NATO w Polsce. Na czyje zlecenie pan działał? Słucham? No ale moi drodzy, jak wiecie, najlepszą obroną jest atak. No i po tym całych konferencjach, po tym co wszystko wyszło na jaw, Macierewicz, Ruspublika, no i Duda, tutaj też będzie Andriu, no jakżeby inaczej, ale to za chwilę. No, sam Antonio Brzoza Macierewicz w Republice oskarżył National Institute for Aviation Research, na pewno źle powiedziałem, ale to w skrócie NIAR, o fałszerstwo własnych badań, za które sam Macierewicz zapłacił, uwaga, 8 milionów złotych i sugerował, że do fałszerstwa zmusił NIAR dziennikarz, nie zgadniecie, TVN24, no bo wiecie, że całemu złu na świecie jest winne TVN, Tusk i PO. No nie ma innej możliwości. Zresztą Macierewicz, nie wiem czy udawał debila, czy jest debilem, ale w każdym bądź razie, no teraz leci już po całości. Zresztą Antonio w swoim czasie jednego z członków komisji próbował, no tu chyba trafne określenie, zmusić do zafałszowania swojego raportu. Chciał za to zapłacić naszymi pieniędzmi, czyli pieniędzmi podatników. Czyli oferował łapówkę za sfałszowanie raportu gościa. Zresztą posłuchajcie sami. Pana oferta zapłaty 5 000 funtów, pisze Protero do Macierewicza, uzależniona od wprowadzenia przeze mnie istotnych zmian w moich raporcie, jest rażącym naruszeniem zobowiązania wynikającego z paragrafu 6 umowy i stanowi łapówkę. Jest to atak na moją uczciwość, który uważam za obraźliwy i jestem zdumiony, że jest pan gotów złożyć taką ofertę na piśmie. W odpowiedzi przypominam, że zgodnie z warunkami umowy jest pan zobowiązany do zapłacenia mojej zaległej faktury w całości i do zaakceptowania moich raportów oraz raportów moich kolegów z grupy europejskich ekspertów w przedłożonej formie. Od ekspertów wymagana jest zmiana głównej przyczyny katastrofy.
I zobaczmy, jak Antoni Macierewicz, widzimy już, w jaki sposób wpływał na różnych szczeblach, jak sam mówi o tym, czy wpływał na ekspertów podkomisji smoleńskiej. Poproszę o kolejny slajd. Niczym nie manipulowałem, nikomu nie narzucałem swojego poglądu, wręcz odwrotnie. Sekretarz MON przedstawił dowody wskazujące na to, że pan Macierewicz próbował pana szantażować lub przekupić, aby właśnie w ten sposób zmusić pana do zmiany treści pańskiego raportu. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało. Yes, he responded by. Tak, początkowo odpowiedział, sugerując, że popełniliśmy błędy, że ja popełniłem błędy i że powinny zostać poprawione. A następnie wysłał mi całą serię dokumentów i materiałów przygotowanych przez jednego ze swoich współpracowników w podkomisji i nalegał, żebym przeanalizował te materiały, które, jak utrzymywał, były dowodami. Odpowiedziałem szczegółowo listownie, przechodząc przez dokument, który przygotował jego współpracownik i obalałem punkt po punkcie. Wszystkie bowiem były fałszywe. To miało dalszy ciąg. Odmówił przyjęcia odpowiedzi, nalegał, że powinienem zaakceptować ten materiał. Generalnie uważałem, że ten materiał stanowił opinię jego współpracownika, który był upoważniony do wydania opinii. To była jego opinia na temat tego, co zobaczył w materiałach dowodowych. Ja z tą opinią się nie zgadzałem. Szczegółowo wytłumaczyłem dlaczego. Jak już mówiłem, ciągle ją odrzucałem. W końcu dał mi jasno do zrozumienia, że nie zapłaci za pracę, którą włożyłem w przygotowanie raportu. Kiedy przerzucaliśmy się korespondencją, zaoferował 5000 euro, jeśli, jak to ujął, poprawię moje błędy i wprowadzę materiał, który przekazał jego współpracownik. Odmówiłem, oficjalnie rezygnując i prosząc, żeby już się ze mną nie kontaktował. Czyli pan Macierewicz żądał od pana napisania fałszywych informacji, powiedzenia nieprawdy. Chciał, żebym zmienił raport w sposób, który nie odzwierciedlałby mojej prawdziwej opinii i mojej prawdziwej oceny faktów. Do takiego stopnia, że prosił mnie o stworzenie sfabrykowanego raportu. No i tak jak wam wspomniałem, Antonio w Radiu Maryja, tam wiecie, jest bardzo podatny elektorat, wierni słuchacze, przekonywał widzów, słuchaczy Radia Maryja, że to była bomba i wina Tuska, że ma zeznania osoby, która przeżyła katastrofę i dostarczyła im detonator. Czyli Macierewicz miał kontakt z żywym trupem, można powiedzieć, no, bo jedna osoba według niego przeżyła i na Nowogrodzką przyniosła, wyobraźcie sobie, detonator, którym wysadzono samolot. Tylko jak ten detonator znalazł się w samolocie, no chyba, że był jakiś kamikadze. Nie wiem, no oni tych tez przeczącym jakimkolwiek prawom fizyki przedstawiali no, całe mnóstwo. No ale jak wszyscy doskonale wiecie, elektorat PiS-u, elektorat fanatycy sekty smoleńskiej nie analizują, oni po prostu wierzą. Bo tu nie ma co analizować, nie ma co myśleć, tu trzeba po prostu wierzyć. I zapamiętajcie, moi drodzy, raz na zawsze, że to nie raport Macierewicza przeczył prawom fizyki, tylko prawa fizyki przeczyły raportom Macierewicza. Tak czy inaczej, Macierewicz, no prawa ręka naszego Jarosława, zawsze dziewicy. Jakby nie spojrzeć na jego karierę, ten człowiek niszczył ludzi, służby, dowody, kłamał, korumpował, manipulował, a na Kremlu otwierali szampana za 81 milionów naszych podatków. Członkami podkomisji byli muzykolog, akustyk, psycholog oraz, tak jak tu już zostało powiedziane, Antoni Macierewicz, który z wykształcenia jest historykiem, a jego praca magisterska dotyczy inków. Żadna z tych specjalizacji, którą wymieniłem, nie jest ujęta w prawie lotniczym jako wymagana do pracy w Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. To jest wynagrodzenie wybranych członków podkomisji
oraz innych osób, które pracowały dla podkomisji. Jak Państwo widzą, rekordzista zarobił prawie 900 000 złotych. Może to jeszcze nie milionerzy, ale prawie milionowe kwoty wpłynęły na konta członków podkomisji Antoniego Macierewicza, mimo że, jak powiedział pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, cel tej podkomisji nie został nigdy osiągnięty. Moi drodzy, tak czy inaczej, ta cała podkomisja Macierewicza została obnażona. Czyli poświadczenia nieprawdy, łamanie procedur, wypalone, przepalone, zmarnowane 81 milionów złotych. Efekt jest taki, że jest 41 zawiadomień do prokuratury. I co najciekawsze, Macierewicz podczas tej swojej wieloletniej szopki smoleńskiej ani razu nie był na miejscu w Smoleńsku badać wraków. On robił badania na parówkach, na puszkach. Zresztą o tym słyszeliście. Przez ponad 4 godziny wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz raport ma 790 stron. i eksperci Ministerstwa Obrony Narodowej prezentowali ustalenia raportu o podkomisji smoleńskiej. Celem pracy zespołu było pokazanie prawdy. Zespół pod kierownictwem pułkownika Leszka Błacha prześwietlał działania Antoniego Macierewicza i jego ludzi przez 10 miesięcy. Manipulacja, brak rzetelności, brak wiarygodności to jest coś, co się rzuca w oczy w nieprawdopodobny sposób. Koszt istnienia podkomisji wyliczono na ponad 80 milionów złotych. Antoni Macierewicz miał według raportu zniszczyć i zgubić szereg dowodów ze śledztwa i, co wynika z cytowanych maili, naginać wtedy ekspertów do własnej, z góry założonej teorii o wybuchu. Ekspert podkomisji Antoniego Macierewicza, który mówi, że stawało się coraz bardziej oczywiste, że Macierewicz nie zapłaci, jeśli nie zgodzimy się na teorię podkomisji o materiałach wybuchowych. Ta sprawa jest jednym z kłamstw i oszustw pana Kosiniaka-Kamysza i jego ludzi. Antoni Macierewicz uważa, że aktualne kierownictwo resortu nie miało prawa analizować dokumentów podkomisji. Próba ratowania pana Putina przez Donalda Tuska. I taka jest rzeczywista funkcja tej operacji. To wszystko było kłamstwem za publiczne pieniądze. Zdecydowaliśmy się złożyć 41 zawiadomień do prokuratury. Resort Obrony przekonuje, że Antoni Macierewicz m.in. przekroczył uprawnienia, poświadczał nieprawdę i fałszował dokumenty. Nie dopełnić obowiązków miał według komisji Mariusz Błaszczak, ówczesny minister obrony. Nie może być tak, że te postępowania będą trwały w nieskończoność. I hulaj dusza piekła nie ma. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła. To on rozpętał polityczną wojnę domową. Zbrodnia i kara. Prokuratura poinformowała o 2 śledztwach, które wszczęto w zakresie przekroczenia uprawnień przez członków podkomisji. Przedstawię teraz informację, która jest rzeczywiście porażająca. Osobnym wątkiem, który bada służba kontrwywiadu wojskowego, jest spotkanie Antoniego Macierewicza z obywatelem Rosji Aleksandrem Głaskowem, który miał przekazać politykowi PiS pendrive, a następnie przekroczyć pieszą granicę z obwodem królewieckim. Przeprowadzono wówczas analiza tych materiałów, które były zgromadzone na tym pendrive'ie, wskazywała na ich bardzo niską wiarygodność. Jestem przekonany o głębokiej odpowiedzialności, co najmniej politycznej, rządu Tuska wówczas, w 2010 roku, a to, co robi dzisiaj Tomczyk, to jest przykrywanie tej odpowiedzialności raz na zawsze. Nie uda mu się to zrobić. Jeżeli środowisko PiS-u nie odetnie się w najbliższych godzinach, dniach od Antoniego Macierewicza, to znaczy, że będą to akceptować. To wszystko, co przez te lata robi. Antoni Macierewicz pozostaje jednym z 9 wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Moi drodzy, w dniu, kiedy była ta konferencja ministerstwa, kiedy ujawniano tą parodię Macierewicza i Kaczyńskiego, konferencja zaczęła się chwilę po 9:30. Trwała niemal 4 godziny. I wyobraźcie sobie, że telewizja Ruspublika jako jedyna nie prowadziła transmisji z konferencji o kłamstwach, oszustwach, przestępstwach w komisji Macierewicza. Pamiętacie, jak krzyczeli, że ich Tusk nie zaprasza na swoje konferencje? Tutaj, kiedy ich zaprosili na konferencję, nie pojawili się, no bo nie daj Boże, słuchacze telewizji Ruspublika dowiedzą się odrobinę prawdy o swoim guru smoleńskim.
Ta telewizja Ruspublika liczyła na dużą ilość głupców z PiS i Konfederacji. Na kłamstwach PiS Tłusty od kasy, Hochstapler, Sakiewicz zarobił miliony, a na kłamstwie smoleńskim zbił po prostu fortunę, podobnie jak Macierewicz. Tą transmisję prowadziły dosłownie wszystkie stacje z wyjątkiem Ruspubliki i w Polsce 24. Nic, cisza była. Oczywiście później jak najbardziej, później już były komentarze i wersje, oczywiście te słuszne, zgodne z linią partii. Pytanie podstawowe, dlaczego Donald Tusk nadal brnie w taką narrację, że w rozgrzeszanie Putina? Dlaczego w tej sytuacji? No bo w zasadzie już nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, do czego zdolny jest Putin, a Tusk nadal próbuje rozgrzeszać tego człowieka i angażuje swoich ministrów do tego procederu. Przecież Kosiniak-Kamysz zupełnie nie ma nic do gadania. Wczoraj dostał mikrofon do ręki i pogrąża się. Myślałem, że Kosiniak już nie może bardziej się pogrążyć. Tymczasem jest gotów na wszystko. No i ja cały czas twierdzę, że współudział Donalda Tuska w tym, co się stało pod Smoleńskiem, jest duży. Nie wiem, czy świadomy, czy nie. No może dał się Putinowi wprowadzić w określoną grę, nie wiem, ale na pewno ma swój udział w tym, co się stało. Jeszcze chciałbym Wam przedstawić schemat, jak przedstawiało się w owym czasie, gdy była ta konferencja MON-u, jak przedstawia na ten temat telewizji publicznej i telewizji, która twierdzi, że wypełnia zadania telewizji publicznej. Telewizja publiczna powinna informować o wszystkim, czy coś jest przychylne, czy nie. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że pracownicy, funkcjonariusze, bo nie nazwę ich dziennikarzami, ale funkcjonariusze telewizji Ruspublika o swojej stacji mówili tak. I tutaj funkcjonariusz Michał Rachoń. Rolę mediów publicznych przejmuje TV Republika. Funkcjonariusz Michał Jelonek. Dzisiaj to telewizja Republika przejęła rolę mediów publicznych. Funkcjonariusz Karol Gnat. Dźwigamy ciężar telewizji publicznej. No i chciałem powiedzieć redaktor, przepraszam za przejęzyczenie, funkcjonariusz Miłosz Kłeczek. Telewizja publiczna przejęła rolę mediów publicznych. Telewizja Republika przejęła rolę mediów publicznych. Czyli teraz ta Ruspublika, rzekome media publiczne, nie transmitowały tego, co niewygodne dla Antonio Brzozy Macierewicza, no i oczywiście propagandy, która leje się, tego szamba, które leje się z tej tak zwanej telewizji. Według analizy przygotowanej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, cytuję, pod koniec 2021 roku małżonka przewodniczącego Antoniego Macierewicza oraz jej znajoma Anna Tuchowska rozpoczęły korektę edytorską załączników do raportu końcowego z prac podkomisji. Skorygowane teksty zostały przekazane przez przewodniczącego pod koniec marca 2022 roku, tuż przed oddaniem ich do druku w drukarni wydawnictw specjalnych. Szanowni Państwo, żona Antoniego Macierewicza wraz z koleżanką dokonywała ostatecznej edycji raportu, który jest oficjalnym dokumentem państwowym. Wydaje mi się, że to nie wymaga komentarza. Teraz, moi drodzy, kilka słów o naszym Ondrzeju. Ondrzeju, który dał order Orła Białego dla tego świra. Zresztą, jak wiecie, Ondrzej ten order Orła Białego potraktował dokładnie tak samo jak konstytucję, czyli zmieszał z błotem, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Rozdawał go byle komu, jak
ciasteczka na odpuście, no można tak powiedzieć. Andrzej też jest oburzony i między wierszami, a czasami dosłownie, też oczywiście oskarża Tuska o katastrofę smoleńską. Andrzej nie widzi winy w PiS-ie, mało tego. Oczywiście nie dopuszcza myśli, nie dopuszcza w ogóle czegoś takiego, że on też mógł uczestniczyć, przyczynić się nie może bezpośrednio, ale pośrednio do tej katastrofy. Ale o tym za chwileczkę. Tu jest jedna z wypowiedzi Andrzeja. Czy tak powinno rzeczywiście być? Panie redaktorze, ja bym najpierw chciał, żeby pan premier Tusk przestał przerzucać odpowiedzialność i udawać, że sprawy katastrofy smoleńskiej i jego udziału w tak dramatycznie kompromitującym dla niego przebiegu działań śledczych w tej sprawie nie było. Bo był. I wszyscy o tym doskonale pamiętamy. I nigdy nie odpowiedział na pytania, które zostały mu postawione w polskim parlamencie. No dobra, to teraz tak. Nie jest tajemnicą, że prezydencki Tupolew zgodnie z polskim systemem prawnym nie miał prawa wykonać tego feralnego lotu. I tutaj nasuwa się pytanie do Andrzeja, który tak lubi obarczać winą innych. Pierwsze pytanie. Dlaczego Andrzej Duda, pełniąc obowiązki prawnika w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zezwolił na niezgodną z polskim prawem podróż Lecha Kaczyńskiego na nieczynne lotnisko w Smoleńsku? Drugie pytanie, dlaczego Duda, pełniąc obowiązki prawnika w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zezwolił na niezgodną z rozkazem szefa sztabu generalnego obecność na pokładzie samolotu dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych? I trzecie pytanie, dlaczego Duda, pełniąc obowiązki prawnika w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uzależnił stosowanie przepisów Konstytucji RP od telegramu z Moskwy? I czy tutaj Andrzej Duda odpowie za Smoleńsk, czy odpowie na te pytania? Tak łatwo lubi szastać oskarżeniami, pomówieniami, więc może niech odpowie na te pytania, bo wydaje mi się, że to są trafne i słuszne pytania. To ja mam nadzieję, że jeżeli już ktoś skieruje wnioski do prokuratury przeciwko działaniom Komisji Smoleńskiej, to prokuratura wreszcie zajmie się też tym, czym zajmowała się Komisja Smoleńska, czyli kwestią związaną z badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Że prokuratura sprawdzi, tak, czy te badania były zasadne, czy niezasadne. No i jeszcze jedno małe przypomnienie. Uwielbiam przypominać pisowcom, bo jak wiecie, mają bardzo słabą pamięć. I tutaj przypomnę wypowiedź Lecha Kaczyńskiego z 2010 roku i cytuję słowo w słowo. Uwaga. Ja i moja kancelaria przygotowujemy wizytę w Smoleńsku. Tusk i rząd mają się do tej wizyty nie wtrącać. I kolejny cytat, tym razem naszego Jarosława Kaczyńskiego, też z 2010 roku. I cytat słowo w słowo. Każdy, kto będzie próbował zmienić miejsce lądowania prezydenckiego samolotu, zostanie oskarżony o utrudnianie prezydentowi RP sprawowania władzy. Łączycie kropeczki? Więc kto tu odpowiadał za tą katastrofę? Kto odpowiadał za ten lot? Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda. A kto organizował wylot? Kto sprawdzał lotnisko? Nie zgadniecie. 70 baniek Sasin.
Prezydencie, jeszcze dopytam o Antoniego Macierewicza. Donald Tusk napisał, zacytuję, to on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata. Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei wzywa środowisko PiS-u do tego, aby odcięło się od Antoniego Macierewicza, bo inaczej będzie to oznaczało akceptację jego działań. Ja bym chciał, żeby premier Tusk odpowiedział, na czyje polecenie zgodził się, żeby sprawa była śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej realizowana na podstawie konwencji chicagowskiej, a nie umowy między Polską a Rosją dotyczącą statków wojskowych. Chciałbym wiedzieć, na czyje polecenie ówczesny premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk to zrobił, bo na to pytanie nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Były słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza o odcięciu się środowiska PiS-u? Czy tak powinno rzeczywiście być? Panie redaktorze, ja bym najpierw chciał, żeby pan premier Tusk przestał przerzucać odpowiedzialność i udawać, że sprawy katastrofy smoleńskiej i jego udziału w tak dramatycznie kompromitującym dla niego przebiegu działań śledczych w tej sprawie nie było. Bo był. I wszyscy o tym doskonale pamiętamy. I nigdy nie odpowiedział na pytania, które zostały mu postawione w polskim parlamencie. Zresztą, jak wiecie, kłamstwa, pomówienia, zwalanie winy na innych, to jest już po prostu standard i ich specjalność. Ale uważam, że między innymi też dlatego ten kanał założyłem, żeby obnażać te ich kłamstwa, te ich manipulacje i wytykać czy przytykać pod sam nos tym szanownym pisowcom to, czego oni nie zauważają lub nie chcą zauważać lub nie dopuszczają do siebie takich myśli. Panie prezydencie, śpieszę wyjaśnić, że organizatorem delegacji do Smoleńska była kancelaria prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Organizatorem lotu był 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego. Konwencja chicagowska nie miała nic wspólnego z badaniem przyczyn tej katastrofy. Była ona badana w oparciu o polskie wojskowe przepisy przez najlepszych polskich specjalistów. Dzisiaj cały świat wie, jaka była przyczyna tej katastrofy. Tylko pan tego jeszcze nie wie. Zapraszam do lektury raportu komisji Jerzego Millera. Mam nadzieję, że pomogłem. A to, że Macierewicz jest świrem, który rozpieprzył polską armię, który zdewastował wiarygodność polskiego wywiadu, polskich służb na arenie międzynarodowej. I tutaj nie zawaham się powiedzieć, który jest po prostu ruską onucą i jestem niemal przekonany, że działa na rzecz Władimirowa Putina. Powiem, że osobiście jestem o tym niemal przekonany, bo wiele rzeczy, które zrobił, zrobił na korzyść, że tak powiem, na korzyść Rosji, a na szkodę Polski czy na szkodę NATO. No i tutaj jeszcze raz podam ten przykład, włamanie do kontrwywiadu NATO, prucie kas, wynoszenie dokumentów, czy dawanie do tłumaczenia raportu WSI do rosyjskiej ambasady. No, wybaczcie, ale nie uwierzę w to, że on nie wiedział, gdzie zanosi ten raport WSI i komu zanosi. I powiem wam, że wcale, ale to wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że Antoni któregoś dnia nagle pojawi się u swoich kumpli na Białorusi, dołączy do swojego kolegi szpiega, czy teraz tego super dziennikarza Jamkowicza, czy jak on tam ma, taki, który o tym, jak już po wszystkim może zrobię materiał, jak wiecie, ten super dziennikarz, patriota wielki, też nagle pojawił się na Białorusi. No, pamiętacie, jak się kiedyś śmiałem, że ten szpieg Schmidt przetarł szlak dla pisowców na Białoruś. No, jak się okazało, moje słowa są prorocze. Już jest z pisowskiej szczujni ten Jamkowicz, ten młody wilk
już też zwiał na Białoruś. Teraz czekać, jak Antoś i reszta ich śladem nagle znikną na Białorusi. Czy Antoni Macierewicz straci fotel wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości? Czy w ogóle jest rozmowa o tym, żeby po tym, co wczoraj opublikowało Ministerstwo Obrony Narodowej, wykluczyć go z partii? To chyba jest w neotelewizji taka dyskusja. To po prostu Nie jest publiczna, jakby pan sobie zobaczył. Nie wiem, czy pan oglądał te kilka godzin dokumentacji, którą zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie zrobiło to na panu wrażenia? To jest skandal, to co wyprawia obecna władza. Mieliśmy największą katastrofę w powojennej historii. To, które były zamawiane przez podkomisję, naprawdę udowadnia, że tam doszło do eksplozji. No ale właśnie nie, panie przewodniczący. Są dokumenty. Są dowody na to, że tam po prostu doszło do eksplozji. Ale jakie dowody? Co konkretnie? Dowody, to jak państwo będziecie czytać raport obecnej koalicji, to się okaże, że ale my rzeczywiście czytamy te raporty, które zamówił Antoni Macierewicz, Instytutu NIAR. W tych różnych raportach są różne stwierdzenia, w tym są stwierdzenia, że wrak został rozerwany od środka, że nie było to na ziemi, tylko w powietrzu. Są tam dowody Ale tego na to. Nie ma w tych ekspertyzach, które zostały zamówione, nie ma tego. Właśnie o to chodzi, że... Niedokładnie widocznie państwo... czytaliśmy co dokładnie. To jak państwo sobie poszukacie, to znajdziecie. Nie, ale jak pan się na to powołuje, ja to się chcemy... powołuję na to, na co się pan bo brałem konkretnie udział powołuje? w sprawozdaniach z Komisji Smoleńskiej i tam były przedstawiane takie dowody. Tak, teraz są inne czasy. Widział pan, że Antoni Macierewicz spotyka z Rosjaninem bez wiedzy SKW. Pan był w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tak, na dobrą sprawę. To tego typu spotkania, im mniej osób o tym wie, tym lepiej. Ale wiedział pan, rozumiem? Wie pan, o co chodzi? Co przedstawił ten Rosjanin? Dlaczego przekraczał granicę pieszo? Do publicznej wiadomości danych osobowych tej osoby narażę go na to, że wypije herbatę z polonem. To jest po prostu powód do dymisji pana ministra, a nie obecnego oczywiście. Ale ma pan pewność, że on nie współpracował, że nie był tak naprawdę tak zwanym agentem, który ściągnął, co podkomisja smoleńska w ogóle robi, jakie ma dokumenty, czy ma jakiekolwiek dowody? Jest pan pewny, że to, bo rozumiem, że to... Słyszałem kiedyś... Co on dostarczył Antoniemu Macierewiczowi w takim układzie na od tym państwa, pendrive? że my jakieś teorie spiskowe kreujemy. No teraz pani teorię spiskową kreuje. Nie, ale pytam, czy pan wie, panie przewodniczący, bo mówi, że mu coś grozi, więc pytamy, To, co wiem, jeżeli wiem w trybie niejawnym, to tego nie mogę powiedzieć. I powiem wam tak, mam nadzieję, że Antonio, jak reszta tych przestępców pisowskich, trafi do więzienia. I powiem wam, że mógłbym nawet iść pod więzienie i krzyczeć, uwolnić Antoniego. Byleby tam trafił, bym mógł sobie pokrzyczeć właśnie, uwolnić Antoniego dla beki, a czemu nie? Moi drodzy, kończąc już, bo wyszedł długi, ale możecie se na raty rozbić, bo tak powiedziałem, nie będzie mnie dłuższy czas. W Sucharze Dnia wrzucę wam jeszcze kilka fragmentów z tej konferencji, wypowiedzi polityków, opinie. Znaczy obejrzyjcie jeszcze kilka, jeśli macie ochotę, bo to dlatego na sam koniec wrzuciłem. Obejrzyjcie sobie, porównajcie wypowiedzi, no i sami wyciągnijcie wnioski. Ja jak zawsze przedstawiłem swój punkt widzenia, swoje spostrzeżenia. Także moi kochani, ja wam już bardzo na dzisiaj dziękuję. Jak zawsze życzę miłej reszty niedzieli i tym razem powiem do zobaczenia za 2-3 tygodnie. Mam nadzieję, że jak wrócę, będziecie. Ja się postaram jak najszybciej uwinąć, ogarnąć, ale siła wyższa, także jeszcze raz bardzo przepraszam, z góry już bardzo was przepraszam za moją nieobecność i to myślę dość długą nieobecność, pewnie bardzo dużo się wydarzy, ja generalnie też mam bardzo dużo jeszcze materiałów, ale nie będę miał kiedy niestety robić, mam nadzieję, że to zrozumiecie, także dziękuję. I do zobaczenia, mam nadzieję, jak najszybciej. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
I po opublikowaniu raportu była próba likwidacji podkomisji przez pana ministra Błaszczaka, ale tylko na 9 dni. Była wydana decyzja, że kończy pracę podkomisja, ma się w 3 miesiące rozliczyć, ale po 9 dniach wycofano się z tej decyzji i przedłużono jej funkcjonowanie. To po raz kolejny potwierdza chęć osiągania tylko i wyłącznie celów politycznych, dzielenia społeczeństwa, a nie dochodzenia do prawdy i pokazywania rzetelności swojego działania. To już sam skład komisji, który został powołany, nie był składem rzetelnym, bo nie były tam osoby, które znały się na badaniu wypadków lotniczych, łącznie z przewodniczącym Antonim Macierewiczem. Nie zajmowali się tym w przeszłości, nie mieli odpowiednich uprawnień, doświadczenia, nie korzystali w żaden sposób też z doświadczeń Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. W tym badaniu rzetelności w składzie komisji były osoby, które nie posiadały de facto żadnych kwalifikacji. W przeprowadzonych analizach udowodniono, że myliły podstawowe pojęcia i procedury, a formułowane przez członków komisji wnioski zaprzeczały prawom fizyki. Do prac nad ostateczną korektą edytorską zostały też dopuszczone osoby trzecie, które nie powinny mieć nic wspólnego z pracą w tym zakresie. Według analizy przygotowanej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, cytuję, pod koniec 2021 roku małżonka przewodniczącego Antoniego Macierewicza oraz jej znajoma Anna Tuchowska rozpoczęły korektę edytorską załączników do raportu końcowego z prac podkomisji. Skorygowane teksty zostały przekazane przez przewodniczącego pod koniec marca 2022 roku, tuż przed oddaniem ich do druku w drukarni wydawnictw specjalnych. Szanowni Państwo, żona Antoniego Macierewicza wraz z koleżanką dokonywała ostatecznej edycji raportu, który jest oficjalnym dokumentem państwowym. Wydaje mi się, że to nie wymaga komentarza. Kadłub Tupolewa, w którym pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym para prezydencka, nazywany był przez członków podkomisji Macierewicza w korespondencji mailowej konserwą. Robili to wielokrotnie i żadnego z członków komisji ta nazwa nie oburzała. Przecież to są odhumanizowani niegodziwcy. Dzisiejszy raport szokuje, pokazuje skalę kłamstwa, ale pokazuje też, jak niegodziwymi do szpiku kości są ci, którzy to kłamstwo przez lata budowali. Jest raport Ministerstwa Obrony Narodowej na temat kłamstwa i bzdur Antoniego Macierewicza. Ale w tej sprawie nie chodzi tylko i wyłącznie o niego. W tej sprawie również chodzi o byłego ministra Błaszczaka, który o wszystkim wiedział, i Jarosława Kaczyńskiego, który to wszystko akceptował. Antoni Macierewicz, by opowiadać te swoje bzdury i dzielić Polaków, spotykał się z agentami, ale spotykał się też z osobami, które miały zmienione tożsamości. Tutaj trzeba absolutnie działać szybko, dlatego że nie zdziwię się, jak kolejni uciekną na Białoruś albo do Rosji. Potrzebne są wnioski o zdjęcie immunitetu, zarzuty, a później wyroki. Za kłamstwo, za oszustwo, za wydanie 82 milionów, w końcu za zdradę stanu. Jako jedyny nie legitymował się doświadczeniem i jako jedyny potwierdza hipotezy Antoniego Macierewicza. Jego prace oczywiście też zostały zamieszczone w raporcie. I chciałbym przytoczyć Państwu fragment jego logiki w tej sprawie. W dodatku numer 5 do raportu 1001, pisze pan Szuladziński, zatytułowanym Logika dowodów, autor wprost podaje przyjęte przez siebie zasady wnioskowania i stwierdza, że nie można udowodnić, że nie było wybuchu. Można tylko powiedzieć, że nie znaleziono śladów wybuchu. Jest kilka kategorii dowodów na wybuch. Jeśli w którejś z nich jeszcze dowód się nie znalazł, to o niczym nie świadczy. Najważniejszy jest bogaty materiał fotograficzny, filmowy i rzeczowy, który udowadnia, że wybuchy miały miejsce. Powyższe wnioskowanie jest wystarczające.
Czy pan czytał to, co wynika z ekspertyz, które były Taki los. To, które były zamawiane przez podkomisję, naprawdę udowadnia, że tam doszło do eksplozji. Właśnie nie udowadniają. No właśnie jest dokładnie... Pan nie czytał? Który fragment? Są dowody na to, że tam po prostu doszło do eksplozji. Ale jakie dowody? Co konkretnie? Dowody, no to jak państwo będziecie czytać raport obecnej koalicji, to się okaże, że rzeczywiście Co w ekspertyzach? tam naprawdę Prokuratura. w tych różnych raportach są różne stwierdzenia. W tym są stwierdzenia, że wrak został rozerwany od środka, że nie było to na ziemi, tylko w powietrzu. Są tam dowody na... Ale nie ma czegoś takiego w tym, o czym panie pośle. Został zamówiony, nie ma tego. Niedokładnie widocznie państwo... W którym dokumencie konkretnie, czyjego autorstwa to jest napisane? To jak państwo sobie poszukacie, to znajdziecie. Gdyby był uczciwy, gdyby chciał naprawdę badać sytuację i gdyby mógł badać za zgodą sądu, to oczywiście ten dokument mógłby mieć ten zespół pana Tomczyka, tak? Tomczyka? Nie mylę? Chyba tak. Pana Tomczyka. Ten zespół pana Tomczyka. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, doszliśmy do punktu ostatniego, jaki chcemy państwu przedstawić w imieniu zespołu, czyli wnioski końcowe. Proszę o slajd. Szanowni państwo, zespół negatywnie ocenia funkcjonowanie powołanych w latach 2016-2023 podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154M. Cel działania podkomisji, czyli wyjaśnienie przyczyn katastrofy i sformułowanie działań naprawczych, nie został zrealizowany. Podejmowane działania nie były adekwatne do postawionych zadań przez ministra obrony narodowej. Podkomisja nigdy nie przeprowadziła oględzin miejsca katastrofy i wraku samolotu. Proszę o slajd. Minister obrony narodowej doprowadził do zmiany przepisów wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze, to jest rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Minister obrony narodowej swoim działaniem przekroczył delegację ustawową i odebrał komisji kompetencje badawcze. Doprowadził do powstania odrębnego podmiotu zwanego podkomisją. Podkomisja bezprawnie anulowała raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego samolotu Tu-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 roku w rejonie lotniska Smoleńsk Północny. Proszę o slajd. Podkomisja skupiła się na udowodnieniu hipotezy wybuchu, odrzucając inne scenariusze przebiegu katastrofy, koncentrując swój wysiłek na poszukiwaniu argumentów na jej potwierdzenie i negowaniu innych hipotez. Świadomie i celowo wpływano na wnioski z niektórych badań, tak aby potwierdzić hipotezę wybuchu. Pomijano lub odrzucano wyniki badań niezgodnych z hipotezą wybuchu. Podkomisja przerwała prace badawcze prowadzone na jej rzecz w przypadkach, gdy ich wyniki były niezgodne z oczekiwaniami. Proszę slajd. Prowadzono prace badawcze w sposób chaotyczny, bez planu, często w oparciu o doraźne decyzje przewodniczącego. Brak analiz prawidłowości i zaproponowanych i wykorzystywanych metod badawczych przez wykonawców. Nie dokumentowano wyników wielu prac w postaci raportów. Ich przyjęcie ograniczało się jedynie do oświadczenia przewodniczącego lub osoby upoważnionej o wykonaniu pracy, co stanowiło podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Podejmowano nieoptymalne działania polegające na dublowaniu tematów prac badawczych, co naraziło Skarb Państwa na dodatkowe koszty. Proszę dalej. Powoływano do składu podkomisji wiele osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji w dziedzinie badania wypadków lotniczych, co skutkowało niewłaściwą oceną materiału badawczego i błędną weryfikacją innych hipotez. Spowodowano trwałe zniszczenie samolotu Tu-154M nr 102 poprzez świadome działanie członków podkomisji, uniemożliwiające jego naprawę. Celowo przedłużano funkcjonowanie podkomisji przez ministra obrony narodowej na wniosek
przewodniczącego podkomisji bez uzasadnienia merytorycznego. Podkomisja bezprawnie i niecelowo funkcjonowała po przyjęciu raportu z jej prac po dniu 10 sierpnia 2021 roku. Proszę slajd. Jeżeli chodzi o umowy, Szanowni Państwo, Panie Premierze, Panie Ministrze, zawierano szereg umów z ekspertami na świadczenie usług po ich wykonaniu lub w trakcie realizacji tych działań. Stwierdzono występowanie błędów merytorycznych w umowach. Stwierdzono świadczenie przez ekspertów usług na rzecz podkomisji bez zawarcia umów. Zawierano umowy na świadczenie usług eksperckich w zakresie prac badawczych, które nie miały merytorycznego i badawczego uzasadnienia. Wypłacano wynagrodzenia na podstawie umów i aneksów do umów, które już wygasły. Nie przestrzegano odbioru prac wykonanych na rzecz podkomisji. Proszę dalej. Stwierdzono nieuzasadnione wydatkowanie środków z budżetu państwa na zabezpieczenie funkcjonowania podkomisji przez Żandarmerię Wojskową oraz dowództwo garnizonu Warszawa. Stwierdzono niesprawowanie nadzoru i kontroli przez ministra obrony narodowej nad zasadnością i celowością wydatkowania środków z budżetu państwa na rzecz podkomisji. Stwierdzono, że o konieczności wydatkowania środków publicznych celem zabezpieczenia potrzeb finansowych generowanych przez podkomisję decydował przewodniczący podkomisji. Proszę dalej. Szanowni Państwo, udział procentowy wydatkowanych wydatków na wynagrodzenia członków podkomisji w stosunku do całościowych kosztów jej funkcjonowania dowodzi, że głównym zamiarem działalności podkomisji było osiągnięcie jak najwyższych profitów finansowych z pracy świadczonej na rzecz podkomisji. Stosunek wydatków eksperckich do wydatków na wynagrodzenia członków podkomisji po 2021 roku dowodzi, że badanie i wyjaśnienie przyczyn katastrofy nie były głównym celem dalszej działalności podkomisji. Proszę dalej. Naruszano przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych przez członków podkomisji, skutkujące wszczęciem postępowań wyjaśniających. Przetwarzano materiały niejawne na jawnym serwerze o nazwie Klon. Wykorzystywano prywatne konta pocztowe do wymiany informacji związanych z pracami podkomisji, co jest niezgodne z procedurami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej. Udostępniano również materiał będący własnością podkomisji, a tym samym i własnością komisji, osobom trzecim nie wchodzącym w jej skład. Proszę dalej. Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, proszę Państwa, kończąc, jeszcze raz chcę podziękować wszystkim członkom mojego zespołu za wkład, za trud, za poświęcenie, jakie wnieśli w opracowanie i analizę wszystkich wniosków, które są szczegółowo opisane w raporcie. Jednocześnie jeszcze raz podkreślam, że zadaniem zespołu nie była próba podjęcia żadnych zadań, żadnych działań mających na celu ponowne badanie wypadku lotniczego. A zadanie, jakie mieliśmy ujęte w decyzji nr 54, te zadania zostały wykonane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku.